Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Serdecznie dzisiaj po południu szok. Jak ta inflacja zaczęła szybko spadać. Wow! To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Szok! Jak ta inflacja zaczęła szybko spadać. Wow! Tematem, który dzisiaj rozpala inwestorów na całym świecie, są dane dotyczące inflacji producenckiej w październiku w Niemczech. Zobaczmy pierwszy wykres, jak bardzo zaczęła inflacja producencka w Niemczech spadać. To tąpnięcie jest widoczne jak na dłoni. Widzimy go na wykresie średnioterminowym, ale lepiej widać to zjawisko na wykresie długoterminowym. Wygląda na to, że szczyt inflacji został osiągnięty także w Europie. Inflacja producencka zakręca, zaczyna tutaj generować pozytywne sygnały, że szczyt inflacji jest za nami i prawdopodobnie z każdym kolejnym miesiącem tendencja spadkowa będzie pogłębiana ku nawet procesom dezinflacyjnym. Inflacja producencka ma to do siebie, że bardzo często wchodzi w fazę deflacyjną, więc jeżeli te tendencje, które się teraz dzieją w gospodarce, będą utrzymane, to kto wie, może za rok, jak już będziemy rozmawiać, efekt bazy będzie taki wysoki, że okaże się, że we wrześniu mieliśmy już odczyty bliskie zeru, dlatego będziemy się bardzo ciekawie, z dużą uwagą i z dużą niecierpliwością czekać na wszystkie informacje dotyczące inflacji producenckiej. No i oczywiście, co należy także wspomnieć, to, że te dane pokonały skrajnie optymistyczne prognozy. Oczywiście informacje zachęcają ku temu, żeby wieścić podobne zjawisko w polskiej gospodarce. Inflacja w Niemczech była prawie dwukrotnie wyższa niż miała to miejsce w Polsce, więc to zjawisko bardzo podobne powinno wystąpić także na inflacji producenckiej w naszym kraju, która cały czas jest nad poziomem 20%, ale obserwując to, co się dzieje w niemieckiej gospodarce dla inflacji producenckiej w październiku, więc dane dla Polski także wkrótce powinny zachować się bardzo podobnie i trajektoria gwałtownego nawet spadku inflacji w Polsce powinna być obserwowana. To, że nikt nie trafił z tych, którzy prognozowali w to, jaka będzie ta inflacja, moim zdaniem jest niezwykle optymistyczną informacją. A skąd się to wzięło? Zobaczmy, jak bardzo na przestrzeni ostatnich 2-3 miesięcy spadły ceny prądu w Europie. Spadek wynosi ponad 60%. Bardzo podobnie na przestrzeni ostatnich 2-3 miesięcy zachował się rynek gazu. Cena gazu spadła także gwałtownie o 60-70%. Krach stał się faktem. No i oczywiście widzimy, że zajęło to 2 miesiące, zanim zareagowała inflacja producencka w Niemczech, która gwałtownie zaczęła spadać, także zaskoczyła skrajnie optymistycznych uczestników i tych, którzy prognozowali dane makroekonomiczne. Gdy dodamy do tego fakt, że zapasy gazu w Europie są 30% wyższe niż w analogicznym momencie rok temu, to widać, że ten szantaż węglowodorami, który stosuje Rosja, używając węglowodorów jako broni, się nie powiódł. Zapasy gazu w Europie są zdecydowanie wyższe niż to miało miejsce rok temu, więc myślę, że jest mała szansa na to, że będą jakieś negatywne perturbacje dla nas wszystkich, gdyby zima była sroga, gdyby były jakieś problemy. Zapasy są zdecydowanie wyższe niż zakładały prognozy i są po prostu na odpowiednim poziomie, żeby przetrwać trudne chwile. To jest bardzo dobra informacja i widzimy także, że inflacja producencka zareagowała z wyprzedzeniem około po 4 miesiącach dopiero od ukształtowania się szczytu na ropie naftowej. Ropa naftowa zaczęła spadać, spadła już głęboko poniżej $100. Teraz w momencie tworzenia tego wpisu spada dalej. Jesteśmy znowu poniżej $80, a jak zobaczymy kontango na kontraktach terminowych, to wygląda na to, że inwestorzy nastawiają się na dalsze spadki, a jak wiemy, w okolicach $77-78 mamy potężne wsparcie, czyli średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i gdyby te wsparcie zostało pokonane, otwiera się perspektywa naprawdę następnej fali spadkowej ropy naftowej w kierunku 65, nawet
poziomów położonych zdecydowanie niżej, a to oczywiście miałoby jeszcze bardziej pozytywne implikacje dla zachowania się trajektorii inflacji w Europie. Moim zdaniem najważniejsza informacja, jaka płynie po tych danych o inflacji, które są szokiem, jak ta inflacja szybko zaczęła spadać, to naprawdę jest niezwykle interesujące. Widzimy, że przesunięcie zachowania węglowodorów na inflacji to jest około 2-3 miesięcy. Ropa naftowa wyprzedziła zachowanie inflacji o 4 miesiące w Europie i to jest dobry prognostyk dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że 2023 rok przyniesie już wyraźne spadki inflacji, tych procesów inflacyjnych, co będzie oczywiście także korzystne dla portfeli każdego z nas. Jeżeli jesteśmy na rynku surowcowym, obserwujmy, co się teraz dzieje, ponieważ trwa korekta spadkowa, korekta ostatnich wzrostów na cenie złota. Tutaj zaczynamy się zbliżać do tego kluczowego wsparcia $1730, gdzie mamy linię szyi formacji podwójne dno, więc teraz naprawdę rynek będzie musiał się już tutaj postarać, żeby ta formacja została utrzymana, ponieważ jeżeli tak się stanie, a cały czas tak jest, to scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie faworyzowane i cały czas pamiętajmy o ścisłym powiązaniu zachowania ceny złota z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji i samego dolara. Jeżeli rentowności będą spadać, a amerykański dolar będzie się osłabiać, to zobaczymy, jaki będzie potężny wystrzał ceny złota w górę i ten scenariusz jest na chwilę obecną scenariuszem bazowym. Widzimy także, jak w ostatnich dniach i tygodniach zareagowała cena srebra, odbijając się od górnej krawędzi kanału wzrostowego, plus oczywiście także teraz już inwestorzy widzą, że część graczy zakłada ruch powrotny do linii szyi formacji podwójny szczyt i oczywiście bardzo podobne zjawisko obserwujemy na cenie miedzi, gdzie także kanał wzrostowy jest obserwowany, plus oczywiście rynek zakłada, że te opory w okolice $8600 dają teraz impuls spadkowy, bo inwestorzy niektórzy widzą, że mógł być to właśnie ruch powrotny do linii szyi i ci, którzy lubią analizę techniczną i ją wykorzystują, wchodzą teraz w nowe krótkie pozycje. Czy tak faktycznie jest? Zobaczymy. Te informacje o pozycjonowaniu na rynku inwestorów dużych na cenie miedzi sygnalizowały, że raczej tak się dzieje, ale czy ci inwestorzy będą mieli rację, zobaczymy. I to, co teraz oczywiście pcha rynek ryzyka w górę, zwłaszcza indeksy giełdowe, to jest zachowanie rynkowej stopy procentowej. Amerykańskie obligacje w momencie tworzenia tego wpisu około godziny 14 wracają nad poziom 3,80%, natomiast nie ma jakiegoś dynamicznego ruchu w górę, który jest obserwowany na przykład na tym, jak rynek wycenia, gdzie może być ustanowiony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Poziom 5,07% jest wskazywany przez ten rynek przyszłej stopy procentowej, gdzie może być w drugim kwartale 2023 roku ustanowiony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. To widzimy, że o 20 punktów bazowych znowu się przesunęło w górę to oczekiwanie. Natomiast jak obserwujemy na rynku rynkowej stopy procentowej, czyli tych amerykańskich obligacji 10-letnich, na razie nie jest to odzwierciedlone i rynek wierzy w to, że ten odczyt inflacyjny dla Stanów Zjednoczonych, który także okazał się bardzo dobry i ostatecznie podkreślił, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych stał się faktem, będzie dobrze zwiastował tendencję, która jest korzystna dla umocnienia amerykańskich obligacji. I teraz ciekawostka, ponieważ kiedy zobaczymy, jak bardzo dynamicznie rusza się teraz inwersja krzywej dochodowości, czyli spread między dwójkami amerykańskimi a dziesiątkami, to te tempo jest najmocniejsze, jest silniejsze niż miało to miejsce w latach 2001, podczas tej recesji 20 lat temu i tej 14-15 lat temu w 2008 roku. I gdyby faktycznie zakładać, że inwersja krzywej dochodowości dobrze odzwierciedla to, jaka będzie recesja, spowolnienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce, no to na podstawie tego wykresu można by zakładać, że przed nami raczej mocna recesja i gwałtowne załamanie amerykańskiej gospodarki, ale czy tak się stanie, zobaczymy. Na następnym ciekawym wykresie chciałbym zobaczyć i pokazać, jak bardzo teraz ujemna stała się korelacja między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji a indeksem S&P, a to pokazuje na to zjawisko,
że im wyższa jest rynkowa stopa procentowa, tym gorzej jest dla wyceny spółek giełdowych na Wall Street i odwrotnie. Jeżeli te rentowności spadają, to podnoszą się wyceny spółek giełdowych w modelach wyceny tych dochodowych, no i w takiej sytuacji indeksy giełdowe mają paliwo do wzrostów. I ta korelacja na poziomie minus przecinek 0,5 punkta pokazuje, że jest ona najwyższa od 23 lat, czyli od momentu, kiedy rozpoczęła się hossa internetowa w 1999 roku, czyli od naprawdę bardzo dawna. Jeżeli jesteśmy już teraz na rynku indeksów giełdowych i tych korelacji, to dzisiejsza sesja na Wall Street będzie nam musiała odpowiedzieć na pytanie, czy rynek faktycznie boi się jakiejś pogłębienia tendencji spadkowej na giełdach, czy traktuje faktycznie spadki jako chwilowy przystanek przy pracy i chłodzenie wskaźników. Na chłodzenie wskaźników wskazuje Bloomberg w niektórych artykułach, że inwestorzy mogą traktować te spadki. Sam indeks S&P musi dzisiaj obronić poziom 3915, jeżeli faktycznie byki chcą cały czas utrzymywać przewagę. Sam indeks DAX pokazuje niezwykle dużą odporność zachowania różnych klas aktywów związanych z ryzykiem na zachowanie niemieckich spółek, a to naprawdę, jeżeli się faktycznie okaże, że mamy rynek wzrostowy, że końcówka roku będzie korzystna dla byków, to wtedy DAX może być liderem wzrostów wśród tych wszystkich indeksów giełdowych związanych z rynkami rozwiniętymi i relatywna siła niemieckich spółek jest widoczna po prostu tutaj jak na dłoni. Natomiast tym elementem, który cały czas nie sprzyja ryzyku, jest zachowanie Bitcoina, ponieważ zaczynamy już nawet testować poziom 16 tysięcy dolarów i każdy spadek poniżej zachęca do tego, żeby wieścić ten ruch i test wsparć w okolicy 10 tysięcy, 12 tysięcy dolarów wyznaczony przez analizę statystyczną jako miejsce, gdzie powinno być dno całej bessy na tej kryptowalucie, która rozpoczęła się dokładnie rok temu. Także tutaj kryptowaluta nie potwierdza popytu i optymizmu, który jest na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. No i oczywiście dzisiaj także mamy spadki na euro-dolarze. Zobaczymy, co się wydarzy podczas sesji amerykańskiej, natomiast w tym wypadku utrzymanie nad poziomem 1,02 jest kluczowe, by cały czas wieścić ruch wzrostowy, kontynuację osłabienia amerykańskiego dolara. Na chwilę obecną myślę, że inwestorzy cały czas zakładają, że może być to tylko i wyłącznie impuls, ruch powrotny do linii szyi, formacji podwójne dno, czy jakiejś formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową, którą widać na wykresach i dlatego będą niezwykle istotne wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych godzinach, ponieważ każdy nawrót do tendencji wzrostowej powinien być odczytany przez rynek ryzyka niezwykle atrakcyjnie, niezwykle optymistycznie i będziemy się tego także spodziewać na zachowaniu pary dolar do jena, która także moim zdaniem zareaguje w sytuacji, kiedy będzie równoległy ruch na amerykańskich obligacjach, bo jak wiemy, korelacja i powiązanie międzyrynkowe teraz między jenem, rentownościami amerykańskich obligacji, zwłaszcza dziesiątek, a zachowaniem amerykańskiego dolara jest ogromna i to jest główny determinant tego, co się dzieje na parze dolar do jena. No i na koniec polskie aktywa, które także chłodzą wskaźniki. Co prawda moim zdaniem największą siłą szczycą się polskie obligacje, gdzie ta korekta jest naprawdę bardzo, ale to bardzo skromna, rentowności tylko ciut wracają nad poziom 7%. Moim zdaniem to jest sygnał, że kapitał z całego świata, który widać na rynku krajowej waluty, kupuje polskie aktywa, ale przede wszystkim polskie obligacje. Rynek złotego jest na razie dość spokojny. Euro-złoty nie ma siły trwale usadowić się nad poziomem 4,70, a dolar-złoty, jak widzimy, poziom 4,60 to jest miejsce, gdzie teraz przebiega taka najszybsza linia trendu spadkowego i gdyby okazało się, że jest ona przełamywana, byłby to sygnał, że jakaś większa korekta może się urodzić na rynku krajowej waluty, ale na chwilę obecną po tym bardzo gwałtownym i mocnym, silnym umocnieniu krajowej waluty w ostatnim miesiącu, po prostu taka korekta jest jak najbardziej na miejscu, a jeżeli się okaże, że ta statystyka, która mówi,
że grudzień jest bardzo dobry na przestrzeni ostatnich 23-25 lat dla rynków ryzyka. Ten grudzień jest niezwykle atrakcyjny, to myślę, że inwestorzy będą zadowoleni z tego, jak zachowają się polskie aktywa podczas ostatniego miesiąca kalendarzowego roku. Sam indeks WIG20 testuje po prostu teraz poziom 1700 punktów, ale każde zamknięcie poniżej jednak może zwiastować próbę wywołania korekty spadkowej. Zobaczmy, korekta spadkowa na indeksach giełdowych jest ściśle powiązana z korektą na amerykańskim dolarze i z korektą na surowcach, zwłaszcza na cenie miedzi. Jeżeli lubimy analizę międzyrynkową, to radzę i sygnalizuję równolegle obserwować te różne klasy aktywów, żeby wiedzieć, w którą stronę ryzyko się pozycjonuje na całym świecie, i to pozwoli nam, moim zdaniem, zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na giełdach papierów wartościowych, na rynkach finansowych, a zmniejszy ryzyko posiadania otwartych pozycji. Także taka powinna być moja interpretacja, natomiast jestem niezwykle zszokowany, bardzo przyjemnie zaskoczony, jak ta inflacja zaczęła szybko spadać i te dane, moim zdaniem, dobrze zwiastują to, co się będzie działo w polskiej inflacji, zwłaszcza tej inflacji producenckiej. I oczywiście zachęcam do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę, a pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Jeżeli chcesz zdobyć więcej wiedzy, zachęcam tam na dole, link w opisie, a pod tym linkiem jest materiał dotyczący tego, czy to koniec mocnego dolara amerykańskiego, więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić. Jest to mnóstwo ciekawej wiedzy, która pozwoli lepiej zrozumieć to, co się teraz dzieje na rynkach finansowych i w gospodarce. Jeszcze raz przypominam, link w opisie i tam na dole w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.